Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Bevis i w dzisiejszym odcinku obejrzymy i przeanalizujemy trailer aktualizacji Doorsów The Great Outdoors i pokażę wszystkie szczegóły, które mogłeś nie zauważyć albo przeoczyć, które mają bardzo duże znaczenie. Więc zanim zaczniemy, bardzo proszę Cię o zostawienie subskrypcji, bo większość tego nie robi. Dobrze, to najpierw sobie obejrzymy ten pierwszy trailer. Dobrze, na sam początek widać, że to są po prostu ogrody, 90 pokój. Mamy tutaj tą szafkę z nożycami, w tym samym miejscu co była. No i tu mamy drzwi 90, no i te drzwi, które na początku były jakby na 99. A teraz twórcy przenieśli je do pierwszego pokoju, żeby nie trzeba było przechodzić całych ogrodów, tylko na początku będziemy mogli od razu pójść do outdoorsów. No i mamy tutaj, będziemy musieli przeciąć nożycami te, żeby dostać się tam. No i mamy tutaj klucz, jakby drzwi na klucz z czaszką, które będziemy musieli zdobyć. No i pojawimy się w jakimś pomieszczeniu, w jakiejś, nie wiem, szklarni czy cokolwiek to może być. I mamy tutaj widok od razu na fontannę jakąś. Tutaj mamy guzik, który prawdopodobnie otwiera te bramy. No i tutaj po lewej stronie mamy szafkę na nożyce kolejne, więc prawdopodobnie będziemy mogli zdobyć kolejne nożyce. No i mamy tutaj ptaki, które prawdopodobnie też będą nam jakoś zabierały to życie, albo podobnie jak glumbacy będą nas atakowały, coś w tym stylu, nie wiem. Mamy tutaj tabliczkę, że tam jest wyjście exit, tam jest wyjście 2,525 metrów w tamtą stronę. Więc prawdopodobnie to jest tak jak na cmentarzach albo na innych takich na przykład takich szlakach w Ameryce są właśnie takie i one pokazują gdzie jest wyjście i ile zostało do wyjścia. Nie wiem, nie znam się za bardzo, ale to chyba coś na tym stylu, nie wiem. I mamy tutaj staw, w którym też będziemy mogli dostać jakiś damage. Tam widzę, że jest jakaś kolumna, tu są ławki, jest jakieś przejście, no i mamy tutaj zapadające się drzewo, które prawdopodobnie będzie nam jakoś życie zabierało. Tu mamy jakąś roślinę, jakiś burak, nie wiem co to jest, ale tu też jest taka chatka, która widziałem jak na Discordzie, jak udostępniał twórca Dorsów, że ona będzie chyba jakimś takim schronieniem albo coś takiego, że będzie można się schronić, się zregenerować. Mamy tutaj, tam była szafa, czyli prawdopodobnie właśnie będzie rush, ambush. Trzeba będzie chować się przed nimi. I tu mamy jakąś taką kapliczkę. Nie wiem, bo tu mamy cmentarz w ogóle. I tu już tutaj na tabliczce pisze, że 7150 metrów. No i informacja, że wyjście jest w tamtą stronę. No i tutaj też mam jakąś taką szopkę na narzędzia. Tam widziałem, że było jakieś koło. Tu było jakieś takie koło od wozu. Nie wiem, czy będzie na przykład jakiś wóz. Będziemy mogli nim się jeździć, przemieszczać szybciej. No i tutaj mam jakieś i ręka jakaś jest. I tak, i tu jest ten właśnie prawdopodobnie ten ogrodnik, który jakby będzie nas atakował i będzie głównym antagonistą outdoorsów, bo głównym antagonistą tych backdoorsów był Haste i w roomsach jest A120 chyba, nie wiem. No i mamy informację The Outdoors i że ten subfer wyjdzie w tym miesiącu, znaczy w wakacje. No i że cały trailer wyjdzie niedługo. Dobrze, to teraz przejdźmy sobie do tego drugiego trailera.
najpierw sobie obejrzymy. Okej. Dobrze, na samym początku widzimy, że jesteśmy w ogrodach i jest tu szafka na nożyce, która stała cały czas w tym samym miejscu, nic się nie zmieniło. Mamy tutaj drzwi 90, no i te drzwi, które trzeba otworzyć nożycami, a za nimi drzwi, które należy otworzyć kluczem z czaszką, który będziemy musieli kupić albo zdobyć. No i znajdujemy się w outdoorsach, wychodzimy przed hotel. Mamy tutaj, widać, że jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, czyli prawdopodobnie jeszcze w jakimś hotelu, takim jakby jeszcze nie weszliśmy na zewnątrz, tylko jeszcze jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, bo widać tutaj, że jakby jest szyba i ściekają krople deszczu. Mamy tutaj znak, że nie wolno deptać na trawę. Tu mamy szafę, więc będzie rush ambush i takie inne potwory, przed którymi trzeba się chować w szafie. Tu jest jakiś taki lampion, który prawdopodobnie będzie jakimś itemem, który będzie można podnieść. I ten item będzie prawdopodobnie nam świecił podobnie jak latarka, będzie pewnie podobny w użyciu. Tu mamy szafę kolejną i tam mamy, widzę, że tam przechodzi jakby ścieżka, czyli ten pokój taki tam dalej przechodzi. No i widać, że to jest rozległe miejsce, drzewa, dużo drzew, że to jest taki jeden wielki las. No i mamy tutaj staw. Tutaj mamy staw, w którym będziemy mogli dostać jakiś damage prawdopodobnie przez utopienie się. Tutaj mamy jakieś takie kolumny, które też były na ogrodach, ale nie wiem za bardzo, co one oznaczają. Tam widać w oddali chyba jakąś taką szafkę na itemy chyba, z tego co tak widzę. Czyli będziemy mogli zdobyć latarkę, czyli będziemy mogli zdobyć jakieś, nie wiem, itemy, pieniądze z tego. Tu mamy ławki, nie wiem czy one są tylko do ozdoby. Tam widać, że tam jest brama, tam jest dalej przejście i tu jest jakiś taki znak, tak jakby chyba właśnie ten kierunkowskaz, w którą stronę iść. Tak, to jest szafka zdecydowanie. I tutaj mamy jakąś taką, jakby taką werandę. I tam widać, że tam jakby drzewa są położone trochę niżej, czyli tam będzie jakieś zejście, jakaś taka przepaść.
Nie wiem dokładnie o co chodzi. No i mamy tutaj drzewo, które się zapada. I prawdopodobnie to będzie tak podobnie jak ten straszak taki, że szafa się zapada, albo w hotelu, albo to będzie jakiś sposób dostania damage'u. Pewnie też będziemy mogli jakoś stracić życie przez to. Tu mamy ten taki baniak z wodą, nie wiem jak to się nazywa, po angielsku to jest Water Tower, ale nie wiem po polsku jak to się nazywa. Tam widać, że tamtędy idzie ścieżka, tam jest ten znak, że nie wolno deptać po trawie. Widać, że one są wszędzie rozmieszczone. No i tam widać, że to jakby ta wieża jest położona trochę od ścieżki, czyli jakby tam jest jakby taka główna ścieżka, czyli te takie pokoje, a ona jest tak jakby trochę oddalona. Nie wiem, czy to będzie jakieś, czy będziemy musieli z nią wykonać jakieś zadanie. Nie wiem dokładnie po co to jest. No, ale widać, że są różne gatunki drzew, że są zielone, takie czerwone. No i tak, tam jest szafa i tam tędy idzie ścieżka. No i mamy kruki. Prawdopodobnie one będą nam jakoś zdawały damage, podobnie jak glumbacy, będą pewnie działały na tej zasadzie, że jakby będziemy musieli je nakarmić, żeby nas zostawiły, albo coś w tym stylu, albo jak będziemy trzymać jakiś item, to będą nas atakowały, nie wiem. Albo będą taką jakby pułapką, że będą jakby zwabiały tego ogrodnika, że jakby będą krakały jak nas zobaczą i prawdopodobnie i wtedy ten jakby ogrodnik jakby przyjdzie, nie wiem, chyba tak mi się wydaje, że coś takiego może być, ale nie wiem. No mamy kałużę, nie wiem czy kałuża będzie tylko dla ozdoby, czy to po prostu będzie jak w Super Hard Mode, że takie banany, na które można się jakby potknąć i dostać damage, albo jak kolce na ogrodach też, może tak coś by takiego być. Mm, No i mamy naszego ogrodnika. Ma tutaj klucze, ma kosę. Mi się średnio podoba jego animacja, nie wiem jak wam. Możecie napisać w komentarzu. No i jakby on też świeci, jakby jego oczy świecą na żółto, gdy jest taką poświatę. Widać i podobnie jak u figury, bo ona też jakby świeci, też jakby rozświetla przód. Nie wiem, czy coś ma wspólnego z tym, nie wiem. Tutaj mamy kolejny znak, że nie deptać po trawie i tu mamy jakieś takie nagrobki, tu są takie jakby cmentarze jakieś tam. I tam są chyba też te ławki jakieś, nie wiem. No i tam jest brama, widać, że tam jest przejście do dalszego pokoju. No tak, widać, że on jest takim jakby opiekunem tego miejsca, bo opiekuje się tym, jest takim ogrodnikiem, sprawdza, czy gleba jest żyzna, czy wszystko dobrze. No i tutaj stawia te tabliczki, robi, żeby nie deptać. Tu w ogóle mamy tam taką właśnie tabliczkę, co w poprzednim trailerze była, tym pierwszym, że tam jest exit i tutaj, że 1975 metrów w tamtą stronę. Właśnie są to takie właśnie oznaczniki, żeby się nie pogubić w takich właśnie wielkich miejscach. No i tutaj mamy jakieś takie rośliny, które rosną. I tutaj jest to właśnie taka jakby kolczatka, taka jakby mucha łapka, tylko że ona jakby będzie pewnie nas zjadała jakoś, też pewnie będziemy mogli jakoś damage przez to dostać, będzie nas atakowała. No ale widać, że on ją jakby likwiduje. Tutaj jakby sadzi nowe rośliny. I tam widać kolejne tabliczki, że nie deptać. No i tu jest jego kosa i wygląda on tak. Niezbyt mi się podoba też jego tekstura, bo Roblox, jakby w Robloxie Studio, czyli tam, gdzie się tworzy jakby gry do Robloxa, można jakby załadować własne tekstury, albo wziąć z toolboxa, albo jakby wziąć takie podstawowe tekstury, które już są jakby od Robloxa jakby takie załadowane, takie główne jakby tekstury i właśnie między innymi to jest ziemia i właśnie on jest zrobiony z tekstury ziemi, co niezbyt mi się podoba, albo mogli chociażby pomniejszyć to, bo jeśli ten saplor ma być płatny, no to powinni się też trochę postarać nad tą jego teksturą, bo niezbyt dobrze to wygląda. Jego oczy też nie za ładnie to wygląda. Niezbyt dobrze się na to patrzy. No i widać, tu jest tabliczka, że nie deptać, tu jest brama. Tu nie wiem, czemuś takie żółte światło, nie wiem, wcześniej takiego nie było. No ale tutaj widać, że się kończy ścieżka i tu jest trawa.
I tu widać, że gracz nastąpił na ścieżkę, co wywołało jakby wkurzenie u niego, no i uderzył nas raz i uderzył nas dwa i giniemy. Czyli tak samo jak Grumble będzie nas atakował na dwa hity, będzie nas zabijał. Więc też będzie dosyć z nim trudno, więc trzeba będzie na niego uważać. No i mamy The Great Outdoors Update. Mamy te Stardusty, czyli tą walutę taką nową. Tu właśnie jest ta skrzynka, też widać, że to są jakby albo ogrody, albo właśnie outdoorsy. I dzięki nim będziemy mogli skipnąć z lobby od razu do tych subfloorów. Nie będziemy musieli na przykład w hotelu iść do 60 pokoju, żeby dojść do roomsów albo do outdoorsów na 90 pokoju. Tylko będziemy mogli jakby uzbierać i zapłacić. Widzę, że one pojawiają się podobnie jak złoto, że jakby w dosyć dużych ilościach. No może nie aż tak dużych. No i mamy tutaj floors i subfloors, czyli widać, że od razu będzie aktualizacja tych wind na lobby, w lobby, bo tego teraz jeszcze nie ma, ale dopiero bo jak to nagrywam, to jest 18:30, czyli za pół godziny wychodzą outdoorsy. No i tutaj właśnie, na razie w lobby tego nie ma. No i właśnie, żeby przejść do outdoorsów, będziemy musieli zapłacić tych 10 Stardustów i do roomsów też 10. Backdoorsy są bezpłatne. No i mamy skiny itemów, czyli latarka, i krucyfiks i inne itemy mają jakby takie swoje skiny, które pewnie też będziemy musieli kupić. I będziemy mogli je kupić za te takie knopsy. Czyli za te takie pieniądze uzbierane w grze. No i mamy jakby taką różowy jakby krucyfiks, świeci na różowo. No i wreszcie dodali to, co moim zdaniem powinni dodać po wypuszczeniu roomsów, że jakby zapisywanie gry i można jakby będziemy odtworzyć później. Na przykład jeśli skończyliśmy grę w jednym dniu i na przykład nie chcemy więcej grać, to możemy jakby następnego dnia kontynuować rozgrywkę. No i mamy właśnie, że możemy z hotelu do outdoorsów, z hotelu do roomsów i z backdoorsów do hotelu, co jest bardzo przydatne. No i tutaj mamy ten taki jakby też na klucz na czaszkę trzeba będzie jakby otworzyć i tam będzie ten taki rift, nie wiem jak to się nazywa, ale chyba tak. I właśnie tam będzie taki chyba ten pokój z tym riftem, w którym będziemy mogli wsadzić sobie item i go przechować do jakby następnej jakby rozgrywki. To samo co było na 100 i 200 pokoju, co jakby właśnie możemy tam przechować te itemy. To też jest bardzo przydatne. No i mamy tutaj jakiś dwupiętrowy pokój. Na początku myślałem, że to jest biblioteka, ale tam widać, że jest jakby 27 pokój i tu, że oko Sika jest i tam, że obraz jest Sikiem, więc prawdopodobnie to właśnie zaraz Sik będzie. Ale tam widać, że tam jest taka okiennica, jak tam jest taka okiennica, jak w bibliotece, więc po prostu się pomyślałem, że jakby to jest właśnie biblioteka. Ale tam też widziałem drzwi kolejne, bo tu jest jakby otwarte, tam otworzyli te drzwi gracze. A, a tutaj jakby były kolejne drzwi zamknięte. Nie wiem, czy właśnie to jest takie fałszywe drzwi, co jakby jak nie wejdziemy, to dostaniemy damage. Od tego potwora, nie wiem też jak on się nazywa. No i mamy tutaj te takie kolce. Pewnie jak też wejdziemy z nimi w kontakt, to pewnie dostaniemy obrażenia. No mamy tu to ścieżkę. Widać, że jest jakby burza, dużo piorunów strzela. Nie wiem, czy od pioruna też będziemy mogli jakiś damage dostać. Są szafy. No i właśnie takie kolce. Sporo ich jest. O, i mamy tutaj właśnie Sika, że jakby są oczy, widać. I widać, że jakby biegniemy takim trochę szybszym krokiem. Czyli w outdoorsach też będzie Sik. Tu jest jakby chatka, której właśnie jak mówiłem można się zregenerować, odpocząć. No i chatka też jest połączeniem dwóch pokoi, jak tutaj na przykład widać właśnie. I tutaj znowu jest Sik i znowu biegniemy jakby takim szybszym krokiem. Ale tu w tej chatce tu jest miotła, ale nie o to. I właśnie tu jest ta latarnia jeszcze. Nie wiem, czy właśnie ona będzie
itemem, czy tylko dla ozdoby tak jest. Ale tu widać jakby czaszka jelenia. Wiem, że to jest ozdoba, ale mi się wydaje, że to oznacza, że jelenie może też będą w grze jakoś, nie wiem, tak przypuszczam, że może też będą w Outdoorsach, że mogą być. No i mamy The Great Outdoors Update 10 sierpnia i Outdoorsy będą z bezpłatnym dostępem do 25 sierpnia. Mi się wydaje, że jeśli to będzie za Robuxy, to wydaje mi się, że kupię. Znaczy, jeśli będzie oczywiście mało, bo jak będzie dużo, tak jak na przykład admin panel za 299 Robuxów, no to się trochę nie opłaca. No chyba, że będą za te Stardusty, to wtedy to spoko. A tam jeszcze widzę jakiś taki most. Nie wiem za bardzo, ale pewnie też będzie jakoś mógł się zawalić i pewnie też spadniemy i zginiemy. Coś na tym stylu. Nie wiem po co jest most. No i mamy tego takiego kwiatka, który prawdopodobnie będzie ekranem śmierci w Outdoorsach. Na przykład właśnie kiedyś przed wypuszczeniem Mainzów był taki, po wypuszczeniu Mainzów był taki i prawdopodobnie teraz w Outdoorsach będzie taki ekran śmierci, że jakby postać tak fruwa w powietrzu. Dobrze, myślę, że to by było na tyle. Jeśli spodobał Wam się film, no to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz. Będę wiedział, że Wam się spodobało i mam robić więcej tego typu odcinków. Jeśli chcecie, żebym zrobił trailer Outdoorsów w Minecrafcie, to zostawiacie łapeczki w górę. Może go zrobię. Podejmę się tego wyzwania. No i tak. Do następnego odcinka.